Jednym z najważniejszych wynalazków w dziejach ludzkości jest koło. Dużo później ktoś inny wymyślił maszynę parową i z połączenia tych dwóch wynalazków wyszedł parowóz. Dziś o parowozach mówimy z sentymentem, jako o tych, które kiedyś jeździły po stalowych szlakach, ale odeszły do historii. No chyba że jesteśmy w Wolsztynie. Dla przeciętnego turysty, który odwiedza parowozownię Wolsztyn, miejsce to kojarzy się oczywiście z lokomotywami parowymi, ale to nie wszystko, bo na parowozownię Wolsztyn trzeba patrzeć dużo szerzej. Lokomotywa parowa, żeby mogła jeździć, potrzebuje bardzo troskliwych zabiegów utrzymaniowych i jakby pielęgnacyjnych na co dzień. Parowozownia, żeby mogła parowozy obsługiwać, musi mieć nie tyle halę, co kanał naprawczy. Hala oczywiście ułatwia te prace, ponieważ jakby uniezależnia nas od pogody, od pory roku. W parowozowni powinna też być obrotnica, która umożliwi nam zawsze obrócenie parowozów przodem w kierunku jazdy pociągu. Taką obrotnicę w parowozowni mamy kilkukrotnie powiększaną z początku XX wieku. No i przede wszystkim najwięcej miejsca w parowozowni zajmuje zasięg węglowy, czyli zapas węgla do parowozu. A za samą parowozownią mamy oczywiście zaplecze warsztatowe, no i wieżę wodną, która pobiera wodę z pobliskiego jeziora i dzięki wieży i spiętrzeniu tej wody nalewamy ją do parowozu już pod własnym ciężarem. Sercem parowozowni to jest szopa. Cała ta szopa z warsztatem. To jest takie, można powiedzieć, centrum, epicentrum, całe życie, które jego tak na zewnątrz nie widać, no bo wiadomo, są bramy, mury, ograniczają, nie? Tylko trzeba przyjść tutaj do środka i od środka zobaczyć. Także zaczniemy od takiego, można powiedzieć, punktu centralnego, gdzie odbywa się główne wszystkie naprawy. No to jest ten niewielki warsztacik, który tutaj widzimy. No to nic się tutaj nie zmieniło. Poza tym wszystko jest to samo. Zmieniło się parę lamp, które no niestety wyeksploatowały się, trzeba było zmienić na bardziej nowoczesne i nic poza tym. A resztę maszyn, która tutaj jest, to mamy czasy wojny, na przykład to jest obtaczarka do panewek. Tutaj się wkłada panewkę, żeby się parowóz lekko toczył, żeby można było lekko, jak to się mówi, małą siłą popchnąć, no to musi być panewka. Tu w parowozach są panewki, w nowoczesnych są łożyska, wiertarka. No tutaj trzeba, no bo stworznie, różności, trzeba wywiercić dziurę, bolce, zabezpieczenia, wszystko. No to jest wiertarka, to jest moje takie, mówię, trzeba na pilę uciąć, dociąć jakąś część. Szlifierki, to jest na bieżąco, nie? Są raz, dwa, trzy szlifierki. Tu mamy na przykład frezarkę. Głównym celem, tu zawsze jak przychodzi, zawsze każda wycieczka i tak spojrzy na ten piec, to przypomina się postać z bajki. Można sobie tu podejść, zobaczyć, jak to wygląda. Piec, który ma oczy, który ma buzię, który ma łzy, który płacze. I tutaj te dzieci przychodzą zawsze i tylko widzą postać jakiś tam muminka z bajki. Bo taki jest piec, nie? A ten piec ma tyle lat, co ta parowozownia. Pługot śnieżny, przy którym stoimy w tej chwili, to jest najstarszy eksponat znajdujący się w parowozowni Wolsztyn. Tak, według dokumentacji środka trwałego, którym ten pług był i jest nadal, pochodzi z 1883 roku. A to oznacza, że on może pamiętać początki tego miejsca i parowozowni? Jeśli by tak się zdarzyło, że ten pług, który kiedyś był częścią parowozu pospiesznego pruskiego, był w tym czasie w Wielkopolsce i w Wolsztynie, to myślę, że mógł nawet przyjechać z pierwszym pociągiem do Wolsztyna w lipcu 1986 roku. Co to był za pociąg? Skąd on tutaj dotarł? Kolej żelazna do Wolsztyna dotarła ze Zwąszynia. Działo się to 1 lipca 1886 roku i było to pierwsze połączenie stolicy powiatu babimońskiego, jakim wtedy był Wolsztyn, ze światem. Można było jechać do Berlina, do Szczecina, do Wrocławia, wszystko przez Zbąż. Parowozownia, która dziś stoi w Wolsztynie, stanęła tutaj w 1907 roku, ale ona wyglądała trochę inaczej niż ta, którą znamy.
1907 roku można powiedzieć, że to już był finał budowy węzła kolejowego na stacji Wolsztyn, czyli powstało wtedy 5 linii kolejowych wychodzących z Wolsztyna. No i parowozownia była takim naturalnym zapleczem tego miejsca i pierwotnie była obliczona na 4 miejsca dla parowozów. No ale w momencie, kiedy jeszcze dobudowano ostatnią linię do Grodziska Wielkopolskiego, która prowadziła dalej do Poznania, dobudowano kolejne 4 miejsca i te 8 stanowisk służy do dzisiaj. A trzeba pamiętać, że w późniejszych latach parowozownia działała na o wiele większą skalę niż na początku XX wieku. Bardzo niewielu nas jest tutaj. Też to się z tym wiąże, że po prostu nie ma chętnych ze względu na charakter pracy. Powiem, gdybym nie miał tego bakcyla do tego pociągu, to ja bym tu nie pracował. Brudny przede wszystkim. Trzeba się ubrudzić. Można się za takie pieniądze też nie ubrudzić i można dzień spędzić inaczej, nie? Ale nie na tym polega, bo praca musi być przyjemnością. Jeżeli praca nie sprawia przyjemności, staje się obowiązkiem, to nigdzie się człowiek nie będzie czuł dobrze. No bo widzę te stare parowozy, które mają więcej niż ja, emeryci, to są tacy, powiem, po 100 lat, 80, 70. I ona jeszcze się toczy po tych torach, nie? I myślę, że ja tutaj pracując, ja mówię, to jak gdyby biegnę za nimi i mówię, o, wy jesteście starsi ode mnie, a ja jeszcze cały czas jestem młodzieniaszek. No bo jeszcze jestem kupę lat od was młodszy. Stoimy w tej chwili przy parowozie OK1359, pruska seria P8 i takie parowozy po 1918 roku w tej parowozowni już stacjonowały. Najprawdopodobniej nie mamy na to niestety dokumentacji, która w 1939 roku została ewakuowana z parowozowni, ale mówiąc na tym konkretnym egzemplarzu, ten parowóz do momentu wybuchu Powstania Wielkopolskiego służył na terenie Wielkopolski, miał przydział do dyrekcji poznańskiej i on prawdopodobnie w momencie, kiedy powstańcy rozpoczęli zdobywanie terenu, został ewakuowany za teren, który był objęty walkami powstańczymi. I to jest lokomotywa z 1917 roku, czyli jeszcze Królewska Dyrekcja Kolei Żelaznych w Berlinie. No i właśnie doszliśmy do tematu Powstania Wielkopolskiego. Co tu się działo w parowozowni w 1918 roku, kiedy nasi dziadowie, pradziadowie chwycili za broń, no i wybuchło Powstanie Wielkopolskie? W grudniu 18 roku wybuchło powstanie w Poznaniu. Do Wolsztyna powstanie dotarło już w styczniu roku 1919. No i mamy informację, że 4 stycznia rano z terenu parowozowni Wolsztyn został wytoczony na stację skład wagonów towarowych, w których byli schowani żołnierze niemieccy, którzy mieli za zadanie odbicie Rakoniewic. Ta bitwa się nie powiodła, powstańcy Rakoniewice utrzymali i następnego dnia, 5 stycznia, wyprawili się w kierunku Wolsztyna i ten Wolsztyn zdobyli. Nastała wolna Polska. Jaki to był czas dla tego miejsca, dla parowozowni Wolsztyn? To był czas dużych zmian. Parowozownia oczywiście już istniała w tej formie, którą widzimy dzisiaj, czyli miała 8 stanowisk, ale pracy było o wiele mniej. Linie do Sulechowa i do Nowej Soli zostały przerwane granicą państwową. Odcinki torów zostały rozebrane za stacją Kopanica i za stacją Kębłowo. I pociągi to już były tylko krótkie pociągi wahadłowe do tych właśnie miejscowości. Załoga to było kilkudziesięciu pracowników, niewielu maszynistów i mówi się, że były tutaj w parowozowni tylko 2 parowozy na stanie. Po I wojnie światowej została tutaj granica ustanowiona pomiędzy Wolsztynem a zachodnią częścią, można powiedzieć, Brandenburgii, dzisiaj ziemi lubuskiej. No i można powiedzieć, te linie już nie mogły być używane, ponieważ nie było porozumień granicznych, które by spowodowały, że tam były przejścia graniczne. To jest tak, że tutaj nie ma jakichś tam części, nie ma tutaj magazynu centralnego, że idę na półkę, w 5. regale, na 6. półce leży ta część. Nie ma. Tutaj trzeba to zregenerować, odtworzyć, zrobić. To właśnie to. Nie mamy. No to słowo nie mamy, to nie istnieje. To jest chwila potrzeby, no i trzeba to stworzyć. Mamy jakiś tam park, jakiś tam dodatkowych parowozów starych, których my, jak gdyby robimy przeszczepy. No jak ci lekarze, nie? Że staramy się gdzieś coś stamtąd wyciągnąć, nie? Z tego niby ten parowóz umiera tam, bo tam umiera, no ale jest dawcą. I my się cieszymy, że mogliśmy dać życie w ten parowóz, że ten jednak parowóz dalej będzie żył, dalej będzie pracował, dalej będzie się toczył.
1 września 1939 roku wybucha II wojna światowa i tegoż samego dnia płonie dworzec w Wolsztynie. I co warto podkreślić, nie podpalony przez niemieckich najeźdźców, tylko przez zawiadowcę wolsztyńskiej stacji, a podpalenie dworca to był jeden z punktów instrukcji mobilizacyjnej, którą tenże zawiadowca miał zamurowaną w ścianie w swoim gabinecie. Dworzec się spalił, został szybko przeniesiony do drewnianego baraku i ten barak aż do 60 lat pełnił funkcję dworca. I co jest najważniejsze, podobnie jak się spalił dworzec w Wolsztynie, tak samo została spalona parowozownia w Zbąszyniu. To była bardzo duża parowozownia graniczna i ocalałe maszyny z tej parowozowni zostały przeniesione do Wolsztyna i wtedy można powiedzieć, że parowozownia na nowo odżyła. Zatrudnienie oscylowało wokół 300 osób w parowozowni. No i pojawiły się oczywiście nowe lokomotywy dalekobieżne, towarowe przede wszystkim. No i nasi pracownicy parowozowni już odbywali podróże parowozami nawet aż za wschodnie granice przedwojennej Polski. Można powiedzieć, że ruch pasażerski zmniejszał się. Hasło niemieckiej propagandy mówiło, że najpierw zwycięstwo, później przyjemności. Także można powiedzieć, że te pociągi jeździły o wiele rzadziej, osobowe i pospieszne po terenie Rzeszy i przedwojennej Polski, ale bardzo wzrósł ruch towarowy. Niemcy podczas wojny wyprodukowali wiele tysięcy tak zwanych lokomotyw wojennych. No i te lokomotywy, można powiedzieć, że wyprodukowane podczas wojny na czas wojny, bo one były planowane na raptem 5 do 10 lat eksploatacji. Te lokomotywy później znalazły się znowu na stanie wolsztyńskiej parowozowni i właściwie można powiedzieć, że aż do lat 90. te parowozy w parowozowni Wolsztyn były i jeździły z pociągami towarowymi, a również z osobowymi na linii do Nowej Soli, do Sulechowa, gdzie była niższa prędkość maksymalna. 1945 rok, koniec wojny. Co się dzieje z parowozownią? Co tu się wydarzyło? Ofensywa radziecka w styczniu 1945 nie była dla Niemców zaskoczeniem. Z parowozowni zostały wywiezione wszystkie maszyny, narzędzia, parowozy. Parowozownia była pusta. Czyli to miejsce było ogołocone. To miejsce było ogołocone, mury stały, nie zostało nic zburzone, spalone, ale było pusto. I pierwszym zadaniem tych pionierów było po pierwsze sprowadzenie maszyn, urządzeń, narzędzi i parowozów. I na nowo tutaj zostało to wszystko odbudowane. I można powiedzieć, że parowozownia po raz kolejny przeszła do etapu wytężonej pracy, aż do szczytu w latach 70. Na bieżąco mamy teraz jeden parowóz, który jest szykowany do naprawy głównej. Będzie ściągany całkowicie budka maszynisty, będzie ściągany kocioł. Pozostanie nam ta rama, czyli dolne podwozie całe zostanie nam tutaj na zakładzie. Tutaj będziemy dokonywać naprawy tego podwozia. Wymienialiśmy na przykład blachownicę spod parowozu i to poradziliśmy sobie z tymi blachownicami, a wszyscy mówili w koło, że nie pójdzie, nie pójdzie, nie pójdzie. Pomimo to, że my będziemy robić ten jak to się mówi, parowóz, no to mamy jeszcze bieżące utrzymanie drugiego parowozu, który ma co 30 dni i jazdy, pomimo to, że będzie zdrowy, nic mu nie będzie. Niestety on też musi zostać wygaszony, umyty, wypłukany, przejrzany i wrócić do eksploatacji. Taki emeryt musi równo pracować tak jak ten młody. No bo dzisiaj mamy szynobusy, które też się psują, no i też ma prawo się popsuć. A tu nie znamy dnia i godziny, bo to jest, można powiedzieć, to tak jakby to był żywy organizm. On ma swoje chimery i nikt nie wie, o co mu chodzi, nie? Wszystko w porządku, no wszystko złożone, wszystko zrobione, wszystko pasuje, wszystko dopasowane, a on się grzeje. Ma kaprys i się grzeje. No i od nowa, nie? I robimy, i szukamy tej przyczyny. Nieraz jest błaha, nieraz to wyniknie sama, nieraz mu przejdzie, nie wiadomo dlaczego przeszło się, chociaż nikt nic nie zrobił. A bywa tak, że czasami się zastanawiamy, no wszystko jest zrobione, wszystkie pomiary, no wszystko jest ok. A on ma taki punkt, tak to go boli i go będzie boleć. Stoimy przy potężnej łyżce, która jest częścią dźwigu, który jeździ po szynach. Do czego to urządzenie służy w parowozowni? Mówiąc poprawnie, stoimy przy czerpaku, który jest częścią żurawia kolejowego. I ten żuraw kolejowy, który zjawił się w wolsztyńskiej parowozowni na początku lat 80., bardzo mocno ułatwił pracę zaplecza warsztatowego. Lata 80., ale już wcześniej 70.
To był taki złoty czas parowozowni w Olsztyn. Lata powojenne za sprawą naczelników kolejnych parowozowni w Olsztynie, był to pan Bartkowiak, pan Urban, pan Prałat. Parowozownia przechodziła bardzo duże przeobrażenia. Został dobudowany drugi tor właśnie na zasiekach węglowych po to, żeby te składy węgla mogły być obok tego żurawia kolejowego obsługiwane. Po zbudowaniu budynku noclegowni w 1953 roku polepszyły się warunki socjalne, zbudowano nowoczesne łaźnie, szatnie, nowe biura. No i też parowozownia dorobiła się warsztatu do naprawy urządzeń technicznych, murowanego i po kolei zostały z parowozowni wyburzane te stare budynki pruskie z muru pruskiego i parowozownia, można powiedzieć, w latach 70. uzyskała taki stan, jaki widzimy aż do dzisiaj, bo od tego czasu już do parowozowni nic nie zostało dobudowane, wszystko zostało zachowane w tym stanie, w jakim to się w latach 80. znajdowało. Organizm, no, żywy organizm. No, parowozownia żyje jak parowóz, ma parę, jego słychać, że on zagwizda, z niego się wydobywa para, on jest ciepły, tak? To wtedy wiemy, że ten organizm żyje. No to jest, bo to jest tak jak człowiek, jak żyje, to jest ciepły, jak nie żyje, to już nie jest ciepły. Jest ciepły inaczej zawsze, ja to mówię, jest ciepły inaczej. Mówię, my nie doceniamy, bo my to mamy. Bo to jest tak jak ze zdrowiem u każdego, nie? Jak się ma, to go nikt nie zauważa. Dopiero zaczyna doceniać, jak je straci. W latach 90. parowozownia Wolsztyn została wybrana spośród wielu. No i tu się właśnie pojawia pytanie, dlaczego parowozownia Wolsztyn została wybrana na to miejsce, gdzie zostanie zachowany ruch parowozów na pewien czas. Bo w latach 80. nie wiedziano na jaki czas, no na jak najdłużej. W latach 80. Dyrekcja Generalna PKP przystąpiła do przygotowań organizacji wielkich obchodów 150-lecia kolei na ziemiach polskich. Były to imprezy zorganizowane na lata 1992 i 95 i już w 1987 roku w zakładach naprawczych taboru kolejowego w Pile został wyremontowany pierwszy muzealny parowóz w Polsce, czyli OK-22, przy którym właśnie stoimy. No i teraz zjawiła się taka kwestia, mamy parowóz muzealny z lat 20. Należący do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Należący do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, do którego został przekazany przez PKP w latach 70. I teraz pytanie, gdzie ten parowóz oddać do ruchu? No i do czynnej parowozowni. Znaczy, czynnych parowozowni w latach 80. było więcej. Ale właśnie wybrano parowozownię w Wolsztynie i parowóz ten w latach 87 aż do połowy lat 90. jeździł w parowozowni w Wolsztynie i był to pierwszy egzemplarz do zbioru muzealnego. No i po tym parowozie jeszcze w latach 80. pojawiły się parowozy OK1, PT47, TKT48 i cała seria lokomotyw TY, czyli TY43, TY45, TY51 i te wszystkie parowozy spowodowały, że w latach 90., na początku lat 90. w olsztyńskiej parowozowni było naprawdę dużo parowozów, którymi mogliśmy prowadzić pociągi muzealne, bo pojawił się też skład wagonów retro. Mister parowozowny! Teraz mi nie dadzą spokoju. No dobrze, no to jestem Michał Czerlikowski, pochodzę z Trójmiasta i przyjechałem tu z racji pasji. Z racji pasji, racji zainteresowania się koleją, a głównie właśnie trakcją parową, czyli parowozami. To miejsce przyciągnęło mnie tutaj z racji tego, że tu jeżdżą parowozy jeszcze, z racji tego, że ja nie pamiętam już parowozów w ruchu takim normalnym, planowym w Polsce. Zostało to miejsce, jak ostatnia wioska Gali, zacząłem tu przyjeżdżać jako wolontariusz w 2018 roku. Aktualnie robiąc uprawnienia na parowóz, w sensie rozszerzenie świadectwa maszynisty oraz zdobycie autoryzacji na parowóz, mieszkam obecnie tutaj w noclegowni w parowozowni
a no i po 3 na 3, na 4 tygodnie przyjeżdżam i na tydzień do domu, aktualnie, tak? Czyli od maja do teraz, do końca miesiąca. Mam nadzieję, że zdrowie mi przede wszystkim dopisze, żeby ten zawód wykonywać do emerytury, utrzymać tą wiedzę, jaką chłopaki mi tu przekazali, starsi koledzy, maszyniści, już niektórzy nie pracujący w parowozowni, już niektórzy no niestety nie żyjący z racji wieku, ale chłopaki, którzy mi przekazali tą wiedzę, chcą ją utrzymać. Jest nas naprawdę mało w tym momencie, którzy jeżdżą na parowozie. Są wolontariusze, którym też uczymy, podpowiadamy co i jak, ale no ta wiedza zanika. Ten zawód jako maszynisty parowozowego po prostu w Polsce umiera. No w ostatnią niedzielę zdałem egzaminy na rozszerzenie właśnie świadectwa oraz na prowadzenie parowozów i pociągów osobowych. Więc w tym momencie posiadam uprawnienia do poruszania się pociągami towarowymi i osobowymi w Polsce, a także do prowadzenia lokomotyw spalinowych, elektrycznych, no i tych kochanych parowozów. To jest wyjątkowe miejsce w Polsce, wyjątkowe miejsce na świecie. No i mimo, że im codziennie rano, że tak powiem, smrodzimy tym parowozem, że hałasujemy i w ogóle i to i tamto, ale no moim zdaniem ci ludzie powinni lekko przymykać oko na to, no bo no, jesteśmy ostatnim takim miejscem. Zacisnąć tak zwane zęby i okej, no dobra, jest ten jeden parowóz aktualnie, mam nadzieję, że niedługo wrócą 2, 3 i tak dalej, ale no jest ten jeden parowóz, on sobie tam jeździ, no niech to im tak nie przeszkadza. Is it separately or is it one? It's No, that I know. That's oil and that's steam oil. Yes. yes, but you have more places where you need regular oil than Yes, the steam yes, oil. yes. So But probably This you is have- separately. It's not one plunger. It's Yeah, I see. one here and one here separately. Yes, tak? yes, Ah, okay. I'm Wim Charita, typical Belgium name, so I'm from Belgium. My passion is steam locomotives. So in Belgium, beside my professional life, I own a steam locomotive in Belgium. I restored it and I run with it in Belgium. So the good thing here is they propose for my steam locomotive to visit Wolstein. And so we did already 2 times. The name of the steam locomotive is Elena. And they have here also in Wolstein really a famous steam locomotive PM, Pequeño Helena, beautiful Helena. And so there is a link somewhere. So I was really honored that they asked my steam locomotive to visit the Parada last year and this year. I will be really honored if they ask me again. I'll be really happy because here it's like an environment of a lot of passion about heritage. On my steam locomotive, there is like a big plate. It's in Dutch, and it's like be proud of our heritage. And in Flemish, of course, but maybe next year, if I am allowed to come back, I'll put it in Polish because it's really something to be proud of. Our luxury we have now, it comes from what we all did in the past. And so the steam locomotive is bad and it smells and there's smoke. No, we need to keep it alive for everyone to see it, how we did it in the past. And even also not to make the same mistakes again what we did in the past. So it's for everything, it's a good thing to keep this workshop and this Parawoznia alive. So we need to keep it alive. Do tego jest masa detali, nie? Żeby to pokazać coś, co się po prostu składa, to... Tak, to jest taki właśnie wuziczek od tendra, od PM36. To jest właśnie ta wolsztyńska. No, tak, to już jest właśnie... Parowóz jest właściwie zbudowany, w tej chwili czeka
na koła jeszcze i pomału będę składał, nie? To wszystko w całość, bo wiązary już mam zrobione, korbowody już są właśnie, takie próbne koła wielkości już są zamontowane. Bardzo dużo detali w ogóle, ta PM36 ma bardzo dużo detali. Bardzo dużo. To jest jeden chyba z najgorszych parowozów pod względem montażowym, bo tego jest masa. No tu przy samych wózkach właśnie widać, ile jest śrub, nie? Już. Ten to właśnie parowozik OL49-7. Ten parowozik to jest moje oczko, jakby po prostu. Fajnie, wspaniałe, duże koła. Nie jest długi, nie jest taki aż ciężki. To jest fajna rzecz. Nazywam się Bocian Robert. Zawodowo zajmuję się stolarstwem, a hobbystycznie buduję parowozy. W skali 1 do 10, do 5, może i większe zacznę budować. Są takie są zamiary po prostu, ale wszystkie buduję właśnie te wolsztyńskie, te, które są w Olsztynie, i te czynne, i te, które też czekają na, no być może na odbudowę. Parowozy mają coś, mają duszę, po prostu, no, chęć jest przebywania tam na okrągło. Cały czas, całe życie marzyłem o tym, żeby mieć nawet duży parowóz. To jest dla mnie największe wyzwanie. Kiedyś nawet postanowiłem zrobić większy parowóz i też zrobiliśmy w skali 1 do 5, który też stoi we Wolsztynie właśnie w muzeum. Nawet wtedy, kiedy światło jest zgaszone, tam ciągle tętni życiem. To jest piękno, to jest coś niesamowitego. Tam można jechać, odpoczywać w tym miejscu, nawet w ciszy, w spokoju, właśnie pomiędzy tymi parowozami. Nawet tymi zimnymi, to jest zawsze coś fajnego, coś wspaniałego. Tam się nabiera tej energii, tej pasji i tej choroby, można powiedzieć, bo to jest choroba już chyba. W latach 90. parowozownia Wolsztyn wciąż była zwykłym zakładem pracy, ale zaczęła się bardzo mocno otwierać na zewnątrz, na turystów. O tyle się zaczęła otwierać, że w latach jeszcze 80. była zupełnie zamknięta na turystów. No ale tutaj mamy lata 90., przemiany w naszym kraju i z zakazu fotografowania była zachęta do fotografowania. Parowozownia zaczęła udostępniać noclegi na terenie parowozowni, tam gdzie kiedyś spali maszyniści, którzy ze swoimi lokomotywami docierali wieczorem do Wolsztyna, ruszali rano. Tam gdzie oni wypoczywali, teraz mogli turyści wypoczywać. No i co najciekawsze, dla turystów stworzona została sala muzealna. W której w tej chwili między innymi jesteśmy. Jesteśmy w tej sali, ale jeszcze w latach 80. tutaj były łaźnie. Do muzeum trafiały eksponaty, które można powiedzieć nie były już używane. Poza oczywiście narzędziami, kluczami, jakieś drążki mimośrodowe, elementy szkolenia maszynistów czy jakieś znaczki, wskaźniki kolejowe, ale najciekawszym z eksponatów w latach 2000 pojawiła się makieta naszej parowozowni, pokazująca ją na stan sprzed rozbudowy w 1907 roku. No i tak staramy się, żeby żaden z eksponatów, który w parowozowni gdzieś jest, żeby nie został zapomniany, zniszczony, czy coś się z nim złego stało. So, I'm Henk de Jonge. I'm 50 years old this year, and in fact, I'm living in Ghent in Belgium, and I have always been passionate about steam engines. Around 25 years ago, I was invited with my best friend, with Roland van Damme, to join him to go to Poland. And I was immediately amazed with what I saw here. I liked steam engines, but this was a kind of an other class. Everything was still active over here. And I said, okay, this is too beautiful to miss, so I would like to come back here. After a while, we came to here not only for the steam engines, because we also came here for the people, because the people became our friends. Then we also saw that Poland, once you joined the European Union, that Poland changed a lot. So I think thanks to the European Union, there were a lot of investments in highways, in developing the cities.
And that's what I would like to see as well. I also appreciated a lot that Wolsztyn tries to survive and tries to keep what it made itself so popular in the world, because this is unique in the world. You don't have this at any place where every day a steam engine is going in normal passenger trains. You don't have that anywhere. It's unique. And I think that you should, as a citizen of Poland, you should be really proud on this. Yeah. Po podziale wielkiego PKP na mniejsze spółki parowozownia trafiła pod szyld, pod skrzydła PKP Cargo. Uważano, że PKP Cargo będzie najlepszym miejscem dla parowozów, ponieważ jest to spółka, która miała najlepsze jakby notowania finansowe, miała wtedy największe udziały w rynku towarowym, no i to gwarantowało, że parowozownia spokojnie doczeka przykładowo do swojego stulecia w 2007 roku. No i doczekała. Doczekała jak najbardziej. Ale potem, po tym stuleciu było tak coraz słabiej i w pewnym momencie doszło już nawet do takiej sytuacji, że ruch planowy parowozów, z którego parowozownia Wolsztyn była znana, no został zawieszony. Po roku 2007, kiedy została zorganizowana bardzo duża i bardzo atrakcyjna parada parowozów, gdzie sprowadzono do Wolsztyna kilkanaście lokomotyw, potem już widać było, że zapał do parowozów osłabł, no i to doprowadziło do poszukiwania nowej formuły działalności parowozowej. Instytucja Kultury Parowozownia Wolsztyn to dość ciekawy twór tak naprawdę organizacyjny, chyba jedyny możliwy, który powstał w roku 2016. Jesteśmy ewenementem tak naprawdę, bo nie ma na rynku przewoźników kolejowych żadnej instytucji kultury, która jest jednocześnie przewoźnikiem kolejowym. Natomiast dlaczego instytucja kultury? To był chyba wtedy, w 2016 roku, jedyna możliwa forma organizacyjna, która pozwoliła na uratowanie tej parowozowni. W zasadzie ta instytucja kultury bardziej się u nas odnosi do tej części muzealnej, która u nas funkcjonuje, bo też dbamy o naszych zwiedzających, a odwiedzają nas w zasadzie turyści z całego świata. To nie tylko Polacy. Ja nawet śmiem twierdzić, że chyba turystów z Niemiec, Belgii, Holandii, Australii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii mamy więcej niż Polaków, a najmniej to chyba Wolsztyniaków, bo to zawsze tak jest, że jak się ma coś pod nosem, to każdy twierdzi, a to było, jest, będzie, no to przecież ile możemy na te parowozy patrzeć. Howard Jones, Anglik, który tutaj założył biuro turystyczne, które zwoziło Anglików do Wolsztyna i chyba pewnie nie tylko. W 2006 roku dostał honorowy medal Królestwa Brytyjskiego za właśnie ratowanie dziedzictwa, bo dla Anglików parowóz w każdym zakątku świata jest ich dziedzictwem. Oni mieli pierwsze linie, oni to wymyślili i bez względu na to, gdzie się dzieje parowóz na świecie, to jest to wartość dodana z perspektywy brytyjskiej. To jest to, co jest nam bliskie, to zanim docenimy, musi upłynąć trochę czasu, tak? Bo właśnie sygnały z zewnątrz, nie? Turyści z Niemiec, Anglii, tak naprawdę z całego świata. Ja tu przecież pracuję w Muzeum Regionalnym i ci ludzie też odwiedzają nasze placówki muzealne i cały świat tutaj przyjeżdża i ci ludzie już są świadomi tego. Natomiast my musimy sobie zdać sprawę z tego, że to dla nas jest właśnie wartość. Powinniśmy czerpać z tego korzyści, a przede wszystkim być z tego dumni, że z tych czy innych powodów mamy takie miejsce w Wolsztynie. Parowozy, które na co dzień jeżdżą w ruchu planowym, mało tego, warsztat, który na co dzień pracuje przy tych parowozach, bo tego nigdzie już nie zobaczymy tak naprawdę w Polsce na dzień dzisiejszy. Wszystkie pozostałe jednostki to są albo skanseny, albo muzea. My nie jesteśmy skansenem ani muzeum. Część muzealna u nas jest. Natomiast na co dzień jesteśmy przewoźnikiem kolejowym, mamy certyfikat, możemy jeździć tak naprawdę naszymi parowozami po całej Europie. I to jest ten element, który przyciąga wszystkich, bo my tu żyjemy na co dzień. Tu jest codzienna praca parowozowni, warsztatu, taka sama jak była 70 lat temu, 45 lat temu, 100 lat temu i można tego tutaj w Wolsztynie na co dzień doświadczyć, dotknąć, powąchać pary, zobaczyć jak pracuje warsztat, popatrzeć na te wszystkie smary. Jesteśmy instytucją, która tak pracuje jak lat temu. Pasja.
To jest po prostu moja pasja. Ja nie przyszedłem do pracy tutaj ze względu na to, że szukałem pracy, lecz ze względu na sentyment, którym darzę to właśnie miejsce. Moi wujowie jeździli tutaj na parowozach i zaszczepili we mnie tego tak zwanego bakcyla. Zawsze chciałem być w dzieciństwie, chciałem zostać maszynistą i właśnie przychodząc tu do pracy zaczynam realizować te marzenia z dzieciństwa. No, zostałem wysłany na kurs na maszynistę i już po pierwszym egzaminie jestem. Teraz czekam na teorię z typowej techniki parowozowej, by móc zdobyć doświadczenie, zaliczyć odpowiednie egzaminy i po prostu ruszyć parowozem w świat. Chciałbym jeździć tym parowozem po Europie i po prostu pokazywać to, co my tutaj w Wolsztynie mamy. Parowozownia żyje z tego względu, że w odróżnieniu od innych pojazdów kolejowych, gdzie wkładamy kluczyk i lokomotywa dopiero się budzi do życia, odpala się silnik, to w parowozie ogień od rozpalenia parowozu, od wrzucenia przysłowiowej pierwszej zapałki, ten parowóz do momentu wygaszenia jest ciepły cały czas. Może on być nawet pod parą 30 dni, także przez 30 dni, dzień i noc ten ogień w tym parowozie jest. Dotkniesz parowóz i jest ciepły. Moim marzeniem jest wyremontować kilka tych parowozów, no. Ale jak nie wygram w Eurojacka, to się nie stanie. Chciałbym, żeby ta parowozownia stała się naprawdę perełką na skalę światową. Perełką, w której gotowe do rozpalenia będą 3 bądź 4 maszyny nawet. Sercem parowozowni byli, są i będą dalej ludzie. Ta parowozownia żyje dzięki parowozom, dzięki ludziom i te dwa współczynniki muszą być cały czas. Tutaj pługot śnieżny taki jeden. Kiedyś służył sobie okręt, nawet nasz okręt nie przypłynął. Tutaj mieli podnośniki, takie wagony naprawcze. Tutaj mamy OK-22 też, następną. A tu stoi już teraz nasz parowóz, który jest żywym, ciepłym, żywym, dymiącym. I on jeszcze chwilę zostanie podstawiony pod te nasze wagony i pojedzie w trasę w kierunku, czyli do Zbąszynka, czyli będzie musiał teraz zapracować na siebie, ponieważ planowy ruch musi się odbyć. Właśnie ten dźwięk, który słyszymy, to jest praca sprężarki. Taki charakterystyczny to jest sprężarka, która teraz pompuje powietrze, bez powietrza nie pojedzie. Słyszę, że chodzi prawidłowo, równo. Metaliczny taki dźwięk. Będzie sygnał baczność. Baczność, panowie będą się przemieszczać. W tej chwili chyba będą najeżdżać panowie na wagony. I teraz parowóz będzie już ma przełożony tor i po raz kolejny pojedzie w trasę. Nauczmy się w Polsce korzystać z tego, co mamy charakterystyczne w danym rejonie. Charakterystyczne dla Wolsztyna jest parowozownia Wolsztyn. I to nie może zaniknąć, to musi żyć.
nasze parowozy mają mówić na co dzień. A mowa parowozu to jest gwizd, to jest para, to jest syk, to jest wszystko to, co wydobywa się z tej no, często stuletniej maszyny. I to jest fascynujące i najważniejsze. Na początku mówiłem o kole, ale historia tego miejsca też zatoczyła koło. Można tak powiedzieć. Przede wszystkim parowozownia, jako parowozownia, to jest jedyne takie miejsce w Polsce, które nadal funkcjonuje na tych samych zasadach, co te 100 kilkadziesiąt lat temu. Nie mamy na stanie w parowozowni żadnej lokomotywy spalinowej. Jeździmy nadal parowozami. W tym momencie jest jeden parowóz, więc ma krótkie przerwy na przeglądy okresowe. Ale parowozownia, można powiedzieć, że działa na bardzo podobnych zasadach jak na samym początku. Ta sama ilość parowozów pod parą, mniej więcej ta sama liczba załogi. Działamy. I miejmy nadzieję, że tym parowozowym kołem ta historia będzie się toczyć przez kolejne długie lata. Serce, to jest tak jest ze sercem, że jeżeli serce dobrze bije, to nie grzebiemy w nim, nie? No taka zasada, nie? Nie grzebiemy w tym sercu, nie? Żeby pozwolić mu, niech ono sobie pracuje, nie przeszkadzamy mu, nie robimy mu, nóg nie podkładamy i wtedy to serduszko sobie bije. A jeżeli, mówię, będziemy tam grzebać na tym sercu, no to ten organizm nie będzie chodził. I taka zasada, na razie taka symbioza, taka równowaga jest zachowana, no to wszystko płynnie pracuje. Sentymentalne to jest. Tu nie tylko parowóz, bo bardzo lubię. Po południu jechaliśmy do Sponzy z powrotem. Byłem pomocnikiem, też maszynistą. Tak. Ja nie wiem, ile kilogramów z węgli jechałem do pieczu. To jest. My name is Roland van Damme. Jestem Belgian. I byłem pierwszy raz tu w Polsce, w Olsztynie, 34 lata temu. And I came here for more than, I think, 120 times in those 30 years. And it's still the same sentiment. I feel here, my heart lies here. Because this parowozownia, to jest mój drugi dom.